Witajcie w najnowszym przeglądzie prasy Uwaga Scam. Spojrzymy na najgorętsze tematy z kraju i ze świata. Policja przestrzega przed nowym sposobem oszustw internetowych na uszkodzony telefon. Przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. To oszustwo na uszkodzony telefon. W ten właśnie sposób mieszkaniec powiatu sławiańskiego stracił prawie 4000 zł po tym, jak oszust podszył się pod jego córkę i poinformował, że potrzebuje pilnie pieniędzy na zakup nowego telefonu. Kilka dni temu mieszkaniec powiatu sławiańskiego otrzymał wiadomość z nieznanego mu numeru telefonu, w treści której osoba podała się za jego córkę, informując o uszkodzonym telefonie. W kolejnych wiadomościach przekonywała mężczyznę, że potrzebuje ona pieniędzy na nowy. Pokrzywdzony uwierzył w historię i przelał na wskazane konto pieniądze w kwocie prawie 4000 zł. Dopiero po fakcie postanowił skontaktować się z córką telefonicznie, został jednak powiadomiony, że nie potrzebowała ona żadnych pieniędzy. Wówczas zorientował się, że padł on ofiarą oszustów. Kto by pomyślał, że na tak absurdalne oszustwo można się nabrać? Przelałbyś swojej córce pieniądze? Bo ja nie, bo nie mam córki, ani syna, ani żony. Cześć tato, zepsuł mi się telefon. Piszę z telefonu kolegi. Czy możesz mi pomóc? Pilnie potrzebuję pieniędzy na nowy, a wypłata jeszcze nie wpłynęła. Przelej mi proszę pieniądze na konto. Ja później ci oddam. Tak, kochana córeczko, już przelewam pieniążki. Dziwne, ale ona przecież ma dopiero 10 lat. Ach, te dzieci tak szybko dorastają. Kolejna informacja z kraju to oszustwo przez Booking.com. Kilka lat temu już pojawiło się ostrzeżenie dotyczące oszustwa związanego z rezerwacjami hotelowymi na Booking.com. Przestępcy oferowali nieistniejące pokoje w fikcyjnych hotelach. Tym razem jest troszeczkę inaczej, ponieważ cyberprzestępcy podszywają się pod prawdziwe hotele na platformie Booking.com i proszą o zapłatę za nocleg. Jak pisze niebezpiecznik.pl, wiadomości faktycznie pochodzą z prawdziwych kont, które zostały przejęte przez oszustów. Witam. Ze względu na zaktualizowane warunki rezerwacji, wymagane jest dodatkowe potwierdzenie karty. Zajmie to nie więcej niż 5 minut. Należy skorzystać z linku w tym mailu, wpisać dane karty. Otrzymasz SMS lub powiadomienie push w swojej aplikacji bankowej do akceptacji. Jeśli nie potwierdzisz rezerwacji w ciągu 24 godzin, zostanie ona automatycznie anulowana. Kleopatra King Apart. To nowa odmiana oszustwa na Booking, którą serwis opisywał na początku bieżącego roku. Wtedy oszuści tworzyli fikcyjne oferty noclegu z prawdziwych, przejętych kont, które zawierały opisy i zdjęcia oraz miały znajdować się w faktycznie istniejącej lokalizacji. Z ofiarami przestępcy kontaktowali się jednak przez WhatsAppa. Ogłoszenie na Booking.com miało wyglądać jak każde inne. Niedoszłe ofiary oszustów zwracają jednak uwagę, że po dokonaniu rezerwacji otrzymali na aplikacji WhatsApp podejrzany link. Rzekomy hotel żądał od nich we wiadomości o dopełnienie formalności poprzez podanie danych do swojej karty płatniczej. W rzeczywistości działania te mają na celu kradzież pieniędzy. Musisz teraz sprawdzić swoją kartę kredytową online. Wszystkie karty kredytowe są wstępnie sprawdzane zgodnie z polityką naszego hotelu. Proszę otworzyć stronę internetową i podać swoją kartę, aby nasz hotel mógł ją sprawdzić. W takim razie wycofam swoją rezerwację. Dziękuję. Idź w chuj. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że osoba, która dała się nabrać na to oszustwo, pojechała na swoje wymarzone wakacje do pięknego super hotelu z mega ekskluzywnym pokojem. Później się okazuje, że nic tam nie ma. Wraca do domu, później na lotnisku Chopina okazuje się, że jej bagaż został zgubiony. Nieważne, mija jakiś czas, taka osoba pogodziła się z utratą pieniędzy i ze swoim bagażem, wchodzi na Facebooka, a tam wyświetla się post z lotniska Chopina o sprzedaży zagubionych bagaży. Tak, druga wiadomość to oszustwo na zagubione bagaże. Lotnisko Chopina ostrzega przed fałszywymi profilami tego portu lotniczego, które uruchamiają oferty sprzedaży zagubionego bagażu. Z informacji przekazanej w poniedziałek w mediach społecznościowych, takie oferty to oszustwo i próba wyłudzenia. Lotnisko nie zbiera bagaży zagubionych i nie prowadzi ich sprzedaży, podkreślono. We wpisie na Facebooku wskazano, że zidentyfikowano 2 fałszywe profile. Warsaw Chopin Airport jako kopia oficjalnego profilu lotniska i profil Lotnisko Okęcie. Jakiś czas temu również pojawił się post na Facebooku z lotniska w Bratysławie o sprzedaży bagaży za 2 euro. Lotnisko w Bratysławie ostrzegło Słowaków, by nie ulegali kuszącej ofercie oszustów. Na fałszywym profilu podszywają się oni pod lotnisko Emer Stefanika i rzekomo tanio sprzedają bagaż, który został zgubiony przez pasażerów. Zdecydowaliśmy się zorganizować wyprzedaż zagubionego bagażu i sprzedajemy walizkę za 2 euro. Telefony komórkowe, laptopy, cenna biżuteria i wiele innych fajnych przedmiotów często znajduje się w walizkach. Tak piszą oszuści w jednym z postów na facebookowej stronie.
Nawet jakby było to prawdą, to nie wiem, czy ja bym kupił taki bagaż. Nie wiadomo, co tam w środku jest, jakieś stare gacie, jakieś brudne szczoteczki do zębów. Zresztą tak, na pewno, że ci, co sortują te bagaże, by nie przeglądali w środku, co jest, nie? Wcale by nie wyciągnęli tych telefonów, laptopów i tej innej całej biżuterii. To jest tak jak z tymi mystery boxami, które kupujesz w internecie, że no możesz trafić na coś bardzo drogiego, wydaj 2000 zł, może ci się zwróci, a nie, później się okazuje, że jesteś stratny 500 zł. Tak jak ja miałem kiedyś taki, zrobiłem film na swoim innym kanale, gdzie otwierałem mystery box z lata 90. Jedyna wyborowa. Ty kurwa przeterminowana. Słuchajcie, właśnie patrzę, że ta czekolada jest przeterminowana. Super sprzedawca, dzięki bardzo, że sprzedajesz mi przeterminowane gówno za 60 zł. Dziadostwo tam było. Kolejna wiadomość to 17-latka aresztowana za oszustwa metodą na lekarza. O tej metodzie jeszcze nigdy nie słyszałem. Posłuchajcie. Zabrzańscy kryminalni zatrzymali 17-latkę, która brała udział w co najmniej 2 oszustwach metodą na lekarza. Rolą podejrzanej było odbieranie pieniędzy od starszych osób, które dały się przekonać przestępcom, że ich bliski uległ wypadkowi i potrzeba pieniędzy na leczenie. 17-latka została zatrzymana w poniedziałek. Wpadła tuż po tym, jak odebrała od swoich ofiar pieniądze. Policjantom udało się odzyskać 34 000 złotych, 1100 euro oraz biżuterię, które tego dnia wyłudzono od 2 zabrzanek w wieku 77 i 80 lat. I jak usłyszeliście, wszystko skończyło się happy endem. 17-latka została zatrzymana, poszła do paki, część swojego życia spędzi za kratami, cała biżuteria i pieniądze zostały zwrócone do tych starszych osób i prawdopodobnie te starsze osoby teraz śmieją się z tej dziewczyny. A jak to mówią, śmiech to zdrowie. Kolejna wiadomość, fałszywe 100 złotówki. Zaskakujące ustalenia ze śledztwa legnickiej prokuratury. Fałszywe banknoty 100-złotowe, puszczone przez Prochowiczan w obieg, zostały wydrukowane w oficjalnie działającej drukarni na potrzeby filmu. Podczas zakrapianej alkoholem imprezy filmowy rekwizytor podarował je znajomym, którzy spróbowali je wykorzystać. Zatrzymani wcześniej to 34-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna z Prochowic. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta wykorzystała jeden z banknotów, aby okraść ojca. Gdy dostał rentę, podmieniła prawdziwą 100-złotówkę na fałszywkę. 25-latkowi udało się natomiast oszukać pracownika stacji paliw, którego poprosił o rozmienienie fałszywego banknotu. Wpadł kilka dni później, gdy na tej samej stacji próbował płacić falsyfikatem. Czynności procesowe przeprowadzone pozwoliły stwierdzić, że banknoty pochodzą z drukarni, która produkowała niezgodnie ze standardami banknoty przypominające łudząco oryginały i te właśnie banknoty przez rekwizytora współpracującego z dużą spółką medialną były przewożone do tejże spółki, ale jednocześnie udostępniane na imprezie towarzyskiej w Prochowicach. Stamtąd z kolei zostały wykorzystane celem zakupu różnego rodzaju towarów na terenie Prochowic. Co istotne w tej sprawie, jak ustalono, te środki płatnicze nie były opatrzone napisem rekwizyt, były łudząco podobne do oryginałów, a więc były produkowane niezgodnie ze standardami, które są promowane m.in. przez Narodowy Bank Polski, jak i inne centralne banki europejskie. Te z kolei standardy nakładają swoistego rodzaju obowiązek drukowania tego rodzaju rekwizytów jako banknoty albo znacznie większych rozmiarów, albo znacznie mniejszych, a dodatkowo opatrzone opisem falsyfikat. Nie to, żebym sobie podrukował jakieś pieniądze, nie? No cześć, tato. Miałbyś rozmienić 100 zł? Ja bym podjechał. O, albo nawet z 500. Kolejna informacja. Oszukał pracownika stacji. Oszukał pracownika stacji, miał tablicę od innego auta. Policjanci Wydziału Kryminalnego Wąbrzeskiej Komendy prowadzą postępowanie dotyczące oszustwa, do którego doszło na terenie jednej ze stacji benzynowych w Wąbrzeźnie. Więc tak się zastanawiam, no tutaj jest napisane, że mężczyzna wprowadził w błąd pracowników stacji benzynowej co do płatności za paliwo w kwocie prawie 10 000 złotych. No nie wiem, nie rozumiem tego, w sensie, że co, przyjechał samochodem, tak, Renault i z tyłu miał te takie, wiecie, zbiorniki po 1000 litrów, no ale za 10 000 to chyba 2 takie zbiorniki musiał mieć. No i nie wiem, ile on tam stał, żeby to zatankować. Ja stoję na stacji i ja już jestem znudzony, jak ja muszę zatankować bak do pełna. Stoisz chyba ze 2 minuty. To on tam chyba ze 2 godziny stał i sobie co, chodził tak? Burgera jeszcze zjadł, nie? Co przychodzi pracownik, pomóc panu tam zalać auto? Nie, wie pan, ja tam mam takie 2 małe zbiorniczki do nalania, ja sobie tam zaleję. A po co panu tyle paliwa? O, ceny paliw idą w górę, zmiana rządu, nie? I w ogóle mam kombajn, który, wie pan, nie zmieściłby się taki daszek duży,
że stwierdziłem, że przyjadę z baniakami i pochodzę po sklepie, upubliczniając swoją twarz i spierdzielę, nie? Teraz sąsiadom sprzedaję, nie? Ty, Franek, skąd masz tyle paliwa? No jak to skąd? Promocja była na Orlenie. Miałem punkty do wykorzystania i taką kartę podarunkową. To se trochę tam zatankowałem. Dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli odcinek do końca. Mam nadzieję, że format Wam się spodobał. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście obejrzeć odcinki w takim stylu. Cześć.